Okay, good morning everyone. Dzień dobry wszystkim. And I'm very happy to be here. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj. Not only because of the GTA here, but because I love Krakow. It's a really, really beautiful city. Nie tylko z powodu Towarzystwa Hipnozy, ale również dlatego, że uwielbiam Kraków. So I'm happy to see some faces that I know already, so this is nice to see you again. Cieszę się, że widzę twarze, które już znam wcześniej. Miło Was widzieć. And we will spend the weekend talking about HITT. Spędzimy weekend rozmawiając o HITT, metodzie HITT. So before we used to call it differently. In English we called it infi-depth. Poprzednio nazywaliśmy tę metodę inaczej, infi-depth w języku angielskim. But we're trying to internationalize the word HITT like a brand for the whole world, so that everybody knows HITT is everywhere the same thing. Ale staramy się umiędzynarodowić tę nazwę, dlatego wszędzie na całym świecie zaczynamy używać HITT słowa. And it comes from German, and it's a hypno-integrative depth psychological therapy. Pochodzi ten skrót z języka niemieckiego i jest to hipnointegracyjna psychoterapia głębi. So also in countries like in Egypt, in Ecuador, now in Poland, we're starting to introduce this terminology of HITT. I w krajach takich jak Egipt, Ekwador, no i teraz w Polsce zaczynamy posługiwać się tym terminem HITT właśnie. Okay, so what I want to do is to start a bit with the foundations of the HITT, with the structures of the HITT. Z czym chcę teraz rozpocząć, to od podstaw HITT-u. Because the HITT has one characteristic, is that it has a very straightforward structure, very precise. To, co charakterystyczne dla HITT-u, to bardzo prosta struktura, bardzo dokładna, prosta struktura. And it's exactly the structure of this holding thing which allows us to go very deep or very high. Jest to dokładnie ta struktura trzymająca, która pozwala nam wejść bardzo głęboko albo bardzo wysoko. So my recommendation is, if you want to work with a method like this, and if you stick to what we call the ritual, which is the structure of the therapy. Rekomenduję, że jeśli chcecie pracować z tą metodą i będziecie trzymać się tego, co jest strukturą tej metody, you will feel held all along. Będziecie czuli zdrowie cały czas. And so I will give you some examples. Czuli, że jesteście podtrzymywani przez cały czas i dam teraz przykłady różne. And so we're going also to talk about a bit of the backgrounds, what we call for instance, the symptom displacement. Będziemy mówili troszkę o takich innych rzeczach, jak na przykład przemieszczenie symptomów. So the expanded iceberg model, which goes a little bit into the structure of the psyche. Też o rozszerzonym modelu góry lodowej, który odnosi się do rozszerzonej psyche. And then we will start going into the stages of development. I przejdziemy do faz rozwojowych. So that you understand also the logic behind, because it's not about learning by heart what a symptom or what it symbolizes, but to recognize it right away. Żeby też zrozumieć logikę tego, żeby nie uczyć się tego na pamięć, ale żeby umieć rozpoznawać. So I think that if you know the backgrounds of what we're working with, ale myślę, że jeśli rozumiecie te podstawy, to tło, z czym pracujemy, so also the stages will be very logical. Jeśli będziecie to znali, to też fazy będą bardzo logiczne, zrozumiałe. Okay, so actually what Wernera Meinhold did when he started developing this method, to co zrobił Werner Meinhold, rozpoczynając, rozwijając tę metodę, it's like finding or seeing a structure which holds everything in the back. On znajdował strukturę, która wszystko podtrzymuje. So it's like putting the bones inside a body. Jest to jak wkładanie kości do ciała. And it takes a shape. I przyjmuje ono dzięki temu kształt. So in the sense that everything was already there, is and will be all the time. W tym sensie, że wszystko już było, jest i będzie. The difference is now we know where we're walking. Różnica polega na tym, że teraz wiemy, dokąd idziemy.
And that's why we say that our therapy method is a method which expands consciousness. Dlatego też mówimy, że ta metoda terapii jest metodą, która rozszerza świadomość. Because the more we expand our consciousness, the more we see all the background. Ponieważ im bardziej rozszerzamy naszą świadomość, tym więcej widzimy tego, co jest też w tle. And there's a depth psychological rule which says jest reguła, zasada psychologii głębi, która mówi, that in order to have movement, że po to, aby mieć ruch, we have to have a point which is fixed. Musimy mieć jeden stabilny punkt. Because this allows us to recognize. If I have my arm here and I move around, I always know from where I start and where I go. Ponieważ ten punkt odniesienia pozwala nam odnaleźć siebie, daje nam orientację, wiemy, gdzie się przemieszczamy, gdzie idziemy. And if this is not present, I don't know where I am. A jeśli nie ma go, nie wiem, gdzie jestem. So this is what happens with people who suffer from psychosis, for instance. I to jest tym, co pomaga z ludźmi w psychozie na przykład. They see like everything at the same time. Oni widzą wszystko jednocześnie w tym samym czasie, but they don't know where they are. Ale nie wiedzą, gdzie są. Yes, it's because the structure of the self is not strong enough. Ponieważ struktura self nie jest wystarczająco silna. So that they cannot go inside this, let's say, magical world and come back again. Dlatego też nie mogą wejść w ten, nazwijmy go, nie wiem, magiczny świat i wrócić z powrotem. So that's why we say that the HITT is also a method of finding ourselves again. Dlatego też mówimy, że HITT jest metodą też znajdowania nas samych ponownie. And Werner says that it's actually a method that we use to awaken people who are already in hypnosis. I też Werner mówi, że jest to metoda, która pozwala nam obudzić ludzi, którzy już są w hipnozie. So it's actually using hypnosis that we dehypnotize people. A zatem używamy hipnozy, żeby odhipnotyzować ludzi. So we wake them up. Więc budzimy ich. And the way to wake them up is to expand their consciousness. A sposobem na obudzenie ich jest rozszerzenie świadomości.